the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't stop, just give it up. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't stop, just give it up. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Siema, dzień dobry wszystkim, cześć. Stop muzyka. Jak zwykle jakieś błędy na starcie, ale chyba bangla. Albo i nie. Tego się nie dowiem. Dopóki mi nie napiszecie cześć, czy mnie słychać, czy mnie widać. O co tu chodzi? Dzień dobry, jak zwykle. O, widzę się, chyba działa. Cześć, cześć, cześć. Jeszcze tylko ostrość chyba jest. Czat, ale czat. Siema. Dzień dobry. Awe doktor. Siema, wielki elektronik. Au! Discord czeka. Au! Oj tak. Siema, Artur. Artur, kiedy po kawę będziesz? Siema, Ocet. Taka mina, jakby Bartkowi ręka utknęła w tym ekspresie. No, nie wnikajmy, Ocet. Nie wnikajmy. Nie wnikajmy. O! Nie mogę wypowiadać tego słowa wielki elektronik, bo zaraz YouTube powie, że ja tutaj nie na temat. Cześć, mamo. Cześć, Witniep. Cześć, Mariusz. Infuzory pozdrawiają. Oda do infuzora, tak. To nie reklama, ale już tradycja, chociaż jakby ktoś z Monsterem miał kontakty, to ja chętnie zareklamuję, bo kofeiny, tauryny, L-karnityny,
i innej Niny. Nigdy za wiele. Do Kubaska od Daniela pozdrawiam, Daniel. Kubasek tylko na live'y. Kubasek do zadań specjalnych. Artur, w piątek kończę o 14, to jedyny dzień. No kawa nie zniknie, Artur. Kawa nie zniknie, jest odłożona. Mokre to wszystko. Wasze zdrówko. O! Patrz ta jaki kumpel z moją mamą, ten Szymon. Cześć Iska. Siema chłopie, siema ziom, mamo odpowiedz. Siema ziom. Nie odpalałem tego ekspresu. Coś chrupło. Chrupnęło, chrupło. Jak zwał, tak zwał. Ale to jeszcze poczekajmy, bo dopiero 42 osoby. W ogóle dziękuję wam wszystkim. I tutaj Ewelina. Wymieniłem baterię w Ladze, w Technomieczu. Poprawa zerowa. Delikatnie, bo tam się rozlewają rzeczy, jak się tam ręką rusza. No, taki to sprzęt, słuchajcie, musi być ciemno. Panie, ale pan grzeszy Monstera zamiast kawy. No kurna, wypiłem 12 kaw, to coś dla odmiany z kofeiną, ale słodkiego dobrego. No panie, MCon One, jak Defcon One, ten festiwal muzyki hardstyle. Tak, tego słowa mi brakło. Wojciech Frączek, czekam na urodziny, wtedy pierwsza kawa od ponad roku. Słuchajcie, w opisie filmu już jest, jaki to będzie ekspres na urodzinowym live'ie. To będzie Melita Café Solo and Perfect Milk Man. Ale następuje mała zmiana planów. Już się upierdzieliłem. Następuje mała zmiana planów, to znaczy dla was właściwie żadna, bo ten ekspres prawdopodobnie ja naprawię i puszczę film w środę bez dubli na temat tego ekspresu, który będzie można w promocenie zdobyć na live'ie urodzinowym. Bo w tamtym ekspresie poza wymianą elektroniki i wymianą panelu głównie jest mycie i czyszczenie. I to nie mam jak tego zrobić na live'ie, no bo nie pójdę z wami do zlewu, bo to by było bez sensu. Więc prawdopodobnie w środę na bez dubli ten ekspres, który będzie na live'ie, będzie pokazany. A na live'ie sobie coś podłubiemy, no. Będziemy przyjmować prezenty urodzinowe. Pozdro Szymon. Nie Bugatti. Porsche. No. O, siema Daniel. Właśnie mówiłem o twoim kubku. Ach, ten akcent, prawda Wojciech? I'm from America. Co tam u was w ogóle? Co tam u was? O! Mamo, nie cześć Szymek. Siema ziom. Szymon ma nową koleżankę, moja mama ma nowego kolegę ze Świętokrzyskiego, także wszystko się kurczę zgadza. Co tam u was? Co tam się od tygodnia zmieniło? Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. 5000 subskrybersów wybiło w niedzielę, już w tej chwili jest chyba prawie 500. To dzięki wam, bo dzięki wam ja mam ochotę to nagrywać i chęć i motywujecie mnie i jest fajnie. Towarzystwo tu zebrane wokół tego kanału jest takie, słuchajcie. Film o oszuście i naciągaczu bije wszelkie rekordy, 22 000 wyświetleń ma w tej chwili, a przypominam, że to jest film z soboty ostatniej. Także dajemy radę. Wielki Elektronik, dzisiaj owocny dzień, naprawiłem z 6 laptopów. Po prostu pozwól Szymon, że przemilczę. A co z nim zrobiłeś, że mówiłeś, Daniel, pozdrowienie od Alicji, masz właśnie obiad robi. Pozdrawiam Alicję. No mówiłem, że to jest kubek tylko i wyłącznie na live'ach wykorzystywany, bo mi go szkoda. Bo wiecie, że u mnie tutaj różne rzeczy się rozlewają, spadają, rozwalają, pękają, łamują. A kubasek jest tylko na live'y. Grzegorz, kawa zrobiona, można oglądać live. Poza tym okej, nic się nie zmieniło. No i w porządku. Łapy w górę. Dokładnie. Odpalimy ten ekspres za chwilę. Zobaczymy, czy znowu coś chrupnie, bo tu mi klientka zeznawała też, że coś chrupnęło, wypadła jakaś sprężynka, ale ona zaginęła. Nie wiadomo o co chodzi. Ja mu się tam tak jeszcze zaraz po przyniesieniu przyjrzałem, to tu w środku wszystko generalnie wygląda chyba dobrze. Mam pewne podejrzenia, chociaż to też wygląda dobrze. No zobaczymy. Daniel, a to git, że się przydaje. No się panie, kurna. Pomyśl sobie, że musiałbym latać do lodówki i co chwila napełniać jakiś mały kubeczek, Daniel, a tutaj porcja. Kubek idealna porcja na live. Mariusz, ta czerwona kawka, co stoi za ekspresem, to jedna na mnie czeka, tak? Jedna jest z napisem Mariusz, druga jest z napisem Artur, a trzecia czekam aż się odezwie
rezerwuant tej kawy. Tak? To po prostu robi ładne tło, ale 2 z tych kaw są sprzedane. Dobra, słuchajcie, odpalmy tą maszynę. Bo nie ma na co czekać. Jeszcze wam pokażę, bo może nie każdemu ta melitta cokolwiek mówi. To ja ją tu mam gdzieś otwartą, tylko teraz będziemy znowu trenować. To jest chyba dokładnie ten model. Tylko pokażę wam, bo to będzie właśnie na live'ie urodzinowym do zgarnięcia za naprawdę dobre pieniądze. Z moją gwarancją, jeszcze nie wiem jaką, ale to do przemyślenia. Dodaj. Przechwytywanie okna. Niech będzie. O. To jest ten ekspres. On oczywiście jest używany, no ale ładny, prawda? Chyba dokładnie to jest ten model. Poczekajcie, zerknę. E957-101. Dokładnie tak. Dokładnie to jest ten model. Można go tu jeszcze trochę wam powiększyć. Także no fajny sprzęt będzie do zgarnięcia na live'ie za ułamek tej ceny. Naprawdę za ułamek tej ceny. Myślę, że będzie warto powalczyć. A zasady wszelakie zostaną opisane. Jutro rano wrzucę informację kompletną na społeczność, bo dzisiaj nie miałem czasu. Bo byłem nieco, słuchajcie, zajęty. I tu Wielki Elektronik wie, czym byłem zajęty, bośmy razem dzisiaj naprawiali sprzęty. Kilku. Był tam Bzyku właśnie. Także... A, to Endypix to ty, Artur. Kurna, no normalnie. Ja się z wami nie pozbieram. Artur, ile ty masz ksywek? Daniel, widziałeś filmik, co ci wysłałem, co jedzie do Gliwic, tylko ile brać i czy wszystkie? Tak? Tak. Tak. Cytrynowa moc, cytrynowy power. Artur, tak, kryjesz się. Wiem nawet przed czym, ale nie mówmy tego głośno. Dobra, słuchajcie, odpalamy tą maszynę. Bo powiem to, czego nie powinienem. Chciałbym, żeby ten live dzisiaj był krótszy. Czyli pewnie nie będzie. Zamieniamy się w słuch. Rozbieracz hobbysta. Wspieramy prywaciarzy z okolicy. Dziękuję, rozbieracz hobbysta. Tak jest. Wspieramy. Zwłaszcza prywaciarzy. Dobry hashtag, naprawdę. Nagrzewanie. Powiedzcie, jest ostro? Nick. 5 zł. Dziękuję. Dziękuję, Nick. To zawsze... Kim jesteś, tajemniczy widzu o ksywie Nick? Bo ja widuję to i u siebie, i u Elektrona. Ale dziękuję. Tak naprawdę to nie wiem, czy ten ekspres ma jakąś usterkę, bo ja go tylko obejrzałem. Miałem właśnie powiedzieć, że czekam na hashtag od Wielkiego Elektronika. Jest! O! 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 Hashtag SPD. Chyba już wiemy, o co chodzi. Jak mnie przestraszył. Pierdzielony. Słyszeliście? Widzieliście? Aż podskoczył. I ekspres i ja. Tak się nie bawimy, DeLonghi. O, widzę, że dziś będzie o mnie, mamo. Chrupnęło i się sypie. Mi w plecach chrupnęło, bo to tak naprawdę o tym jest live. Ale pyrgło, no. Słyszeliście? No, nie będziemy chyba tego powtarzać, ale muszę go wyłączyć. Dobra. Ja wiem, co tak strzeliło, bo miałem już takie przypadki, ale mnie zaskoczył. Dobra. Ale mnie przestraszył. Artur, aby tradycji stało się zadość, na rozbudowę studia. Dziękuję. Jeden się boi pająków, a drugi ekspresów. No, Stachowicz. Bzyku. Coffee Doktor. SPD. Jeśli ktoś nie wie, co znaczy hashtag SPD, to włączcie sobie na kanale Wielki Elektronik Wspieranie. Dostaniecie tam link do Discorda Szymona. Ja mam tam swój pokój Coffee Doctor Zone, tudzież jak ja to mówię, Coffee Doctor Żonę.
I wtedy dowiecie się, czym jest hashtag SPD. Tylko bardzo proszę tych, którzy wiedzą, nie piszcie tutaj, co to znaczy. Z prądu go. Ja wam pokażę, co tak strzela. Bo to się nic nie stanie już gorszego. Spróbujemy tutaj tak włączyć lamperię, żeby było widać. Troszkę się przybliżyć, żeby było widać. Artur, Andrzej Jędrzejczak. Dlaczego obudowy elektrozaworów są z plastiku, a nie z mosiądzu? Dobre pytanie. Trzeba by producentów elektrozaworów zapytać, bo ja nie wiem. Odpalmy go. Szukajmy wodę i patrzcie się na zaparzacz. Kurwa, nigdy nie pamiętam, który to jest przycisk. Ten. Zamocuj pojemnik na fusy. Pierwszy z brzegu. Dobra. Spróbuję wam to pokazać. Kurwa, bez tacki nie zadziała, słuchajcie. Jeszcze raz. Jeszcze mnie przestraszyło, no. Dobra. Wyłączamy. Patrzcie się na ramiona tego zaparzacza. O, teraz załapał. Dobra, nie męczmy go. Ja wam zaraz powiem, o co chodzi. Przerabiałem już takie klimaty. Mr. Buch na rozwój kanału. Dziękuję, Mr. Buch. Mr. Buch, fajna ksywa, Mr. Buch. To ty mnie tam na live'ie u Szymona pisałeś, że byleby ten prywociarz Coffee Doctor tam nie wygrał, tak? Pamiętam, ja pamiętliwy jestem. Ja jestem pamiętliwe bydle. No i teraz, żeby wyjąć ten zaparzacz, bo spójrzcie, on się źle poustawiał. On tu w ogóle nie wyjdzie teraz, bo te ramiona jego są... Ojciec Tadeusz, wentylatorek trzeba przedmuchać. Tu jest taki jeden, co jak dmuchnie, to wióry lecą. Teraz, żeby wydostać ten zaparzacz, to trzeba tutaj zrobić palcami, tylko róbcie takie rzeczy przy wyłączonym ekspresie, bo jakby on, nie daj Boże, ruszył, to zmieli wam paluchy. Dobra. Teraz problem prawdopodobnie, tylko ja nie mam tego elementu. Problem jest, słuchajcie, problem jest w tym gamoniu, który tu wystaje. Już był taki live. No. Tu nie ma sprężynki, zerwana jest, ale on chyba nie jest połamany. Tu jest ten taki... Widzicie, nie? No nie widzicie. Tu jest taki, to się nazywa prowadnica chyba zaparzacza i on ma się tutaj zaczepiać o ramiona tego zaparzacza i odpowiednio go składać. I ten strzał to jest jak to zeskakuje. Wojciech K. Mała cegiełka na rozwój. Dzięki. Dziękuję. Problem polega na tym, że ja nie mam tej części, bo ja zakładałem błędnie, że ta druga prowadnica jest uszkodzona, czyli ta. A ona jest cała. No ale słuchajcie. I tak go trzeba, stety, niestety, rozebrać, przepołowić DeLonga. Może się Paweł nie obrazi, słuchajcie. No bo jest tu połamany ten element prawdopodobnie, chociaż, kurczę, problem polega na tym w tych DeLongach, ja tak oczywiście niepoprawnie mówię celowo, problem polega na tym w tych DeLongach, że tutaj się dostać, słuchajcie, jest tragedia. To jest tragedia i to prawdopodobnie tu była sprężynka, ale tu jest, kurde, sprężynka. Dziwna sprawa, słuchajcie, bo tu nic nie wygląda na połamane. No ale nie da się ukryć, że trochę to źle pracuje. Mariusz, fajne to światło. To? To? No tak, tylko to już jest tak zdecydowanie za widno, ale chyba dobrze widać, nie? Sebastian, witam panie Bartku, wracam do żywych, trochę mnie tu nie było. Witam. Rozbierany do rosołu DeLongin. Kurde, no powiem wam, że mnie to zastanawia, bo tutaj, jak ja patrzę, no nie mam wam jak tego pokazać, bo tu mu trzeba do gardła zajrzeć. Bartek buduje. Nie ma to jak
z 5-dniowym dzieckiem siedzieć na kanapie i doktora oglądać. Bartek buduje. Pozdrawiam Bartek. Bartek ma swój kanał. Bartek tu kiedyś u mnie był w odwiedzinach. To on jest tą osobą, która mnie skrzywdziła i teraz jak masuje stół, to już mi głupio za każdym razem. Zajrzyjcie sobie. Bartek buduje kanał. Bartek całą chałupę z tego co pamiętam tam robił i opisał i pokazał, także jak ktoś akurat robi remont czy coś, to tu Bartek wam może napisać, co on tam pokazywał, bo nie miałem nawet czasu zerknąć na ten kanał, ale mam gdzieś nawet wizytówkę, także zerknijcie sobie. Trzeba się promować nawzajem. Rastyl. Siema, cześć wszystkim, siema. Zostaw drugie światło, zostawiam. Wracając, tu wszystko wygląda dobrze. A szczelo, panie. No dobra, słuchajcie, nie ma co się tutaj rozwodzić nad rozlanym mlekiem. Kręcimy gościa. Rozmontujemy go na pół. Najwyżej, no bo nie mam tego elementu. Będzie część druga, czy to na bez dubli, czy na live'ie, raczej nie, bo live ma być urodzinowy. No. W każdym razie mogę już mówić śmiało dzięki wam. Lecimy do 10 000 subskrybentów. No bo on jest czyściutki, bialutki ten ekspres. Mariusz pisze przy tym świetle, jaki on czyściutki, bialutki. Bo on jest czyściutki, jest zadbany. Przyszła tu do mnie bardzo miła pani, którą pozdrawiam, jeśli ogląda. No i to taki był tutaj... Czy ja bym to zrobił szybciej niż przez te 5 tygodni? No, jak się ze mną pogada i umie się podejść do mnie sercem, słuchajcie. No to da się, no. Wszystko się da. Kwestia dogadania się. Małe opóźnienie? No małe opóźnienie chyba, nie wiem, dobra. Tak jak mówiłem, ja chyba to rozpołowienie Pawła DeLonga na pół to robię 4. raz w życiu, może. Nie lubię tego robić, chociaż coraz lepiej mi idzie, słuchajcie. Wysypmy wszystko, co się da. No i jedziemy z gościem. No nie był rozbierany, dobrze jest złożony. Dobrze jest złożony, ja to widzę, zresztą sprawdzałem to, no tu jest wszystko ok. Ja sobie tak tutaj zapamiętałem, że jak patrzysz na ten zaparzacz od tej strony, to 3 ząbki musi tu być widać. I wtedy jest ok, tak sobie to zakodowałem, to jakby i tak trzeba to sprawdzać, że jak weźmiesz go na maksa w górę, to ten się chowa na maksa, to ramię się chowa tutaj praktycznie do pionu, to jest poziomo i tutaj te 3 ząbki wystają, jak patrzysz prosto na zaparzacz. 1, 2, 3. Tak się nauczyłem. Wojciech, kiedy była ta awantura? Jaka awantura? Kto awantura? Jaka awantura? Miałem zrobić panu w sierpniu mętlik w głowie, miałem przyjechać, ale życie potrafi dać kość, jak tylko ogarnę ten bajzel, to do pana podjadę. Jestem Bartek, a nie pan, to po pierwsze Sebastian. Ja nie pamiętam, znaczy coś pamiętam, ale nie pamiętam. Od Niwony, Sebastian? Dobrze pamiętam, czy to jeszcze? Bo... Mnie się już wszystko miksuje. Chętnie popatrzymy, no. A najlepiej jakby ktoś z was przyjechał i to zrobił za mnie, ja bym tylko pitolił tutaj. Bo w tym jestem najlepszy. I słuchajcie, bo nie wszyscy widzieli, wkrętarka po karma wraca na poprzednim live'ie. Śmiga. Arnold lipy nie odstawia. Ale ja tą wodę pozwolicie, że sobie postawię z daleka. Bo ona znowu stała tam, gdzie ostatnio. I to jest zagrożenie. I teraz kurczę, nie mam bita. Mam bita. Jaka awantura, Wojciech? Jaka awantura? Ja nie wiem, o jaką awanturę chodzi. Nie awantura. No to kurna, awantura czy nie awantura? O co chodzi? Taż, Bartek, powoli tworzę tomik o ekspresach. No, tomik poezji ekspresowej. Sinus Service, na uszczelkę do kapucinatora, prywaciorzu. Dziękuję, Sinus. Sinus Service. Coś słyszałem, ale nie wiem co. Czekajcie, podgłoszę trochę głośniki.
Ale co to był za dźwięk? Nie wiem. Ej no, teraz mam pewną zagwozdkę, bo tu powinny być krzyżakowe wkręty, a nie są. Więc, kto to tutaj pisał o tym? Sepson, szefie, może zaparzacz był rozbierany i źle złożony. I teraz jak widzę, że tu są nieoryginalne wkręty, a ja bym na bank takich wkrętów tu nie wkręcił, bo bym musiał zmieniać celowo do tego końcówkę, więc moje wrodzone lenistwo by nawet na to nie pozwoliło. No to teraz, Sepson, to się powiem ci zacząłem zastanawiać. Mam gdzieś zaparzacz, poczekajcie. Który na bank jest dobrze złożony. No nie, no słuchajcie, no jest ok. Tu jest celowo nie wkręcona śrubka, żebym wiedział, że to jest mój. No jest ok, no nie, no jest ok skręcony. Chociaż... Nie, jest ok. To nie zaparzacz. Stety, niestety. Bywa tak, że tu się uszczerbi też ta końcówka, ale tu jest ok. Kręcimy, tylko zastanowiły mnie te wkręty tu. Daniel Jagielski. Dobry wieczór, doktorku. Dobry wieczór, Danielu. Wyciszony dźwiękowych wiadomości. A ja mam dźwiękowe wiadomości? Ja chyba nie mam, Sinu. Dźwiękowych wiadomości odpalonych na tipie. Nie wiem. To... Artur, Kofi. A jak ze spienianiem z zeszłego live? Uszczelka? Nie. Nie, tam elektrozabór się przywieszał, no ale... Bo ja w końcu ten efekt osiągnąłem. Ale to naprawdę musiałem go wymęczyć. Wyczyściłem ten elektrozabór, jak na razie śmiga, także... Tam był problem standardowy, dlatego, że szła para w tacę. Tylko no nam się nie udało tego efektu uzyskać. Musiałem się zastanowić, bo... Bart, to ten... Przemek, Bart, to ten plastik nad zaparzaczem. Ale który plastik? No ten! Ten, wiem, ten, tu. To on tak strzela. Daniel, ta czerwona kawa jest niesamowita. Ten, co się chowa, no tak, ten. Przemek, ten masz na myśli. To ja wiem, bo to nie jest pierwszy... No tak, Przemek. Oj, naprawdę jest małe opóźnienie. Mogę sobie tak z wami gadać, jakbyście tu byli. Grzegorz, no... Wkręt to wkręt tak naprawdę, tylko to daje do myślenia, bo no, ktoś tu był w tym ekspresie. Ja na przykład czasami jak widzę, że w ekspresach Jura, jak widzę, że już ktoś próbował te jajeczka odkręcać kombinerkami i one są obrypane i jakoś mi się je uda odkręcić, to już wkręcam klientowi zwykłe wkręty, bo no wiecie, jak się te jurowskie wkręty obrypią, potem się je ciężko nawet narzędziem do tego przeznaczonym odkręca. Przemek, to ja ci na Discordzie pisałem, że rozbieram swój raz w miesiącu. A, ja ci pisałem, że to perwersja. To pamiętam, tak. Daniel, Alicja, ja muszę do piątku czekać na te doznania. Wiecie, ta czerwona kawa to jest 50% robusty, czyli dużo więcej kofeiny. Coś tam, kochanie, ale nie wiem co. Ale ja nie miałem włączonych wiadomości głosowych. Jak to jest możliwe? No nieważne. Proszę o zachowanie powagi. I dziękuję, Sinu. Dzięki. Kurna, śmieję się z tego łoszusta z Kielc, że on nie ogarnia, a tu kurna przyganiał kocioł garnkowi. Dobra, to odkręcone. To odkręcone. Tu odkręcone. Naprawdę? Nie chcesz zejść? Ha, ha, ha. Jeszcze raz będzie. Ale muzyczka. Mariusz, nie mam 100% robusty, bo kiedyś próbowałem z tej palarni, z której ja biorę kawę i 100% robusta to jest gorzkość level 1000. 100% robusty ma
ma Don Caruso, ta kawa, którą polecam też, bo jest dobra i nawet jeszcze gdzieś mam. No ale to jest siekiera, słuchajcie. Nawet dla mnie, co ja tych kaw wiecie ile żłopię. Dzisiaj tak, o właśnie, kącik ilości kawy wypitej przez Coffee Doktora. 10 dzisiaj. Tylko. Alicja, mam wiadomość głosową na Tipli od 5 zł. No to jest zdecydowanie za tanio. Dziękuję Alicja za informację. Zaraz się tu poprawię. Gdzie jest kursor? O. No gdzie to tak tanio? Gdzie to tak tanio? Tylko jak się to zmienia? Jak się to robi? Dobra, nie będę teraz zmieniał, bo coś popierniczę. Promocja dzisiaj, słuchajcie. Mi się wydawało, że wyłączałem te wiadomości głosowe. A dobra, słuchajcie. Niech będzie wesoło. Nie będzie ankiety. No będzie ankieta, bo mi właśnie przypomniałeś, Wojciech. O próbkę na spróbowanie to nic. Zapraszam, Mariusz. Jeszcze mam robustę właśnie od Don Caruso. Możemy zaparzyć. Co ja miałem powiedzieć? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Coś zacząłem mówić, zgubiłem wątek. A, ankieta. Jaką ankietę robimy? Rzucajcie pomysły. Czekaj, Mariusz, sprawdzę, czy ja mam tą robustę, żebym cię tu nie zapraszał. O. Takie coś, to jest 100% robusta od Don Caruso. Audace, chyba się to czyta. To jest moc. Jest moc. A nawet jak ona pachnie taką intensywną kawą. Nasi już tam byli. Ja coś kurczę kojarzę. Nie wiem tylko, czy nie mylę klientek, że tutaj mąż był w tym ekspresie. Nie pamiętam. Nie, to, słuchajcie, to nie ma jakiegoś tu większego znaczenia. Ej, ale on był na tą usterkę już u mnie. Kurna. Patrzcie, czekajcie, odkurzę tą kawę. Co tu się dzieje? Patrzcie, jest rozcięty tutaj. To jest takie charakterystyczne, bo ja tego nie odklejam, bo to się szarpie, tylko rozcinam tutaj przy rozkładaniu obudowy. Jest rozcięte. A sprawdzałem w systemie i nie widziałem pod tym numerem telefonu tej akcji. Ciekawostka, słuchajcie. Ciekawostka. Siema Krzysztof, witam wszystkich, wreszcie udało mi się trafić na live. Witamy, witamy. Kurde, teraz to mam zagwozdkę, słuchajcie. Bo może ja to niepotrzebnie rozbieram, bo może tu jest problem w zaparzanczu, ale no nie, no ukruszone to jest, już widzę, dobra. Ewidentnie jest to ukruszone. Wpisuj w system po numerach ekspresu. U mnie numer seryjny telefonu to jest numer seryjny ekspresu. No tak sobie to ustaliłem. Jaja w rurach. Jaja w rurach, czytam jaja w jurach. Jaja w rurach. Idź do wróżki. Tato! Tato! No dobra, no rozbieramy go, no nie ma tu innego wyjścia. Słuchajcie, nie ma się tu co zastanawiać. Tutaj widzę osłonka z izolacji. To jest ekspres po przejściach, słuchajcie. Ja go poznaję. Dziwna sprawa. Dziwna sprawa. Tak, tu jest taśma naprawiana była. Na pewno jest ten ekspres, na pewno. Jedziemy z nim. Jedziemy z nim, nie ma się co zastanawiać, trzeba go naprawić, słuchajcie. Szpieg z krainy kawowców, jak to zabrzmiało. Szpieg z krainy kawowców, dobre, dobre.
Słuchajcie, tak wam powiem. Ej, to nie jest moje pismo. Dziwne rzeczy. Dziwne rzeczy się tu dzieją. Déjà vu. A propos live'a urodzinowego. Express Melita Cafeo Solo and Perfect Cappuccino będzie do zgarnięcia w cenie promocyjnej, którą poznacie na live'ie. Prawdopodobnie, jeśli tylko zdążę, ten ekspres będzie naprawiany na odcinku bez dubli w środę najbliższą, czyli pojutrze. I co? I na live'ie urodzinowym będziemy sobie naprawiać co innego, jeszcze nie wiem co. A warunki będą mniej więcej takie, że dokładnie wam to opiszę jutro rano na Skarcie Społeczność, także sobie zerknijcie. Natomiast warunki będą takie, że będzie to, co mówiłem tydzień temu. Pojawi się w ciągu live'a 3 razy jakaś liczba dwucyfrowa. I to może być na ekspresie, na obudowie, może się pojawić gdzieś na ekranie. I ten ciąg 6 cyfr to będzie pin do komentarza, a po przecinku trzeba będzie napisać, dlaczego ten ekspres chce kupić właśnie ja. I to ja będę subiektywnie oceniał sam w jednoosobowym jury, który komentarz jest najciekawszy. I tyle w dużym skrócie. A wszystko to ładnie opiszę jutro na Karcie Społeczność. A na Facebooku brak informacji o live'ie. Widzisz, Alicja. Zaraża mnie ten prywociarz takimi rzeczami i ja o tym nie pamiętam. Już się poprawiam, czekajcie chwilę, bo rzeczywiście brak info o live'ie. Nawet sobie Facebooka otworzyłem. Sekundeczka. Dziękuję, Alicja, za przypomnienie, bo przecież oczywiście skleroza. Jeszcze hashtag wszyscy, mój ulubiony. Wszyscy. Go. Poprawiłem się, Alicja, dziękuję za przypomnienie, bo bym o tym zapomniał na śmierć. Człowiek Chaos, to ja. Doktor Chaos. Mamy to, dziękuję, ale jeszcze raz, naprawdę, dziękuję. Czaty. Ocenia obiektywnie, kierując się subiektywnym wrażeniem. Dokładnie, Wojciech, dokładnie. A tu właśnie ktoś pisał, Przemek, ja to wymieniałem bez rozbielania, ale ile się nawkurczwiałem, to moje. Też to raz wymieniałem bez rozbierania. I wolę rozbierać. Zdecydowanie. Myślę, że zakończymy po zajrzeniu tam do środka, bo nie mam tej części, mówiłem. Elektronikę wykręcamy. Penseta. Prywaciarze na fakturę biorą, Artur. A o co chodzi? Ale o co chodzi? Gdzie ta śrubka spadła? Chodź tu, dziewczyno. Come on. No chodź do Bartka. Chodź do doktora. Jak to zabrzmiało. Dobra, zaraz ją wydostaniemy. Alicja, właśnie nie czepiasz się szczegółów. Bardzo dobrze, że mi przypomniałeś, bo to ważne. No, dużo osób może nie dostać powiadomienia na YouTubie, tym bardziej, że wszyscy wiemy, że powiadomienia na YouTubie żyją własnym życiem. Niektórzy dostaną jutro powiadomienie, że jest live. Wyciągamy. Woda na spodnie, tradycyjnie. Stachowicz, zrób swoje naklejki, wklejaj do środka, będzie łatwiej później rozpoznać, ale to ten ekspres ja wiem, że u mnie był, bo nawet klientka mi powiedziała, że on u mnie był, więc to jest takie, wiecie, ja jeszcze się spotykam, co myślicie? Ja się jeszcze spotykam, że serwisy plombują ekspresy. Plombują obudowę i nie rozbieraj, bo ci nie uznamy gwarancji. Ma to sens? Jak na przykład taki przepływomierz możecie sobie sami wyciągnąć i że tak powiem, wyczyścić, gdyby się coś zdarzyło. Bo moim zdaniem nie ma to sensu. Tym bardziej, że wiele rzeczy, między innymi z moich filmów, możecie sobie naprawić sami. I nie ma tu co robić wielkiego zaklejania, wiecie. Wymienia wam ktoś przepływomierz i zakleja wam cały ekspres, warunkując
gwarancję właśnie tą naklejką. No trochę bez sensu. No. Cały się oblałem. No ale to... A! Mokro! Grunt, żeby nie polać tej elektroniki, to by wypadało. To zależy od użytkowników Alien. Ja oglądałem archiwalny live, przez przypadek odświeżyłem przeglądarkę, a tu świeży live, Jarek. No. Tak to bywa. Dobra, skup się, chłopie. Musimy wyjąć klapkę. Grzegorz, nie ma sensu plombować ekspresy przez serwisantów. No też tak uważam. Ale spotykam. Jeszcze jak miałem stare biurko, to miałem taką kolekcję pościąganych plomb z innych serwisów. Kombinerkę. Właściwie to mogę zrobić w prostszy sposób, bez kombinerek. No i co? Tu mamy, elektroniko nie lataj mi tu. No to tu mamy przecięte, właściwie mamy wszystko gotowe, tylko trzeba wkręty powykręcać. Jeden. Drugi. Użytkownicy bywają różni. Artur, u mnie była afera o podmianę dysku na HDD. No tak, no to wiecie, słuchajcie, jak ktoś chce oszukać, to oszuka. No to ja słyszałem o jakimś przeklejaniu numerów seryjnych, żeby inny sprzęt oddać do serwisu niż ten rzeczywiście, który był naprawiany. No ale to... Pamiętacie film z soboty? Dobrze mi ktoś napisał. Zresztą ja to już słyszałem, że... Jeszcze infuzor. Ja to słyszałem już, że takie powiedzenie, że są tacy ludzie, którzy wszędzie szukają oszustów, którzy wszystkich nagrywają, bo patrzą na to wszystko swoją miarą, tak? I coś w tym jest, słuchajcie. Rotor FPV. No ankietka. Jaka ta ankietka, Wojciech? Dajcie pomysł na ankietkę. Rotor. Czy poleca pan te ekspresy DeLonghi, co robią zimne kawy? Cena co prawda ponad 4000 i chyba jednak dla rodziców lepiej będzie mi kupić Philipsa Latego za 2000. Ja nie miałem do czynienia z tymi ekspresami jeszcze, które robią zimne kawy. Dla mnie to jest trochę przerost formy nad treścią, bo widziałem nawet na jakimś tam kanale, jak Jura robi cold brew. Ale cold brew się trochę inaczej robi niż parzenie po prostu zmielonej kawy zimną wodą. No przynajmniej mnie się tak wydaje, może się mylę, no ale... Cold brew to nie jest po prostu zaparzona w zimnej wodzie kawa. To chyba się musi trochę moczyć, ale może się mylę. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. No, słuchajcie, to jest to, co piszesz, Rotor FTV. Z tym oszustwem na numerach seryjnych to ostatnio wpadł facet z monitorem, grozi mu 10 lat. To jest taka, była słynna taka akcja, chyba przed wakacjami w tym roku, że chłopak poszedł do sklepu, przemienił cenówkę na jakąś tam promocję, już nie pamiętam, o co tam chodziło. Generalnie zamienił cenówki, żeby okazało się, że dany towar jest w promocji. I to chodziło, że powiedzmy tam, że coś kosztowało 15 zł, a on zamienił na 10. To już jest oszustwo. Na to już jest paragraf kryminalny. Więc taki głupi myk, tak jak piszesz, Rotor, o tym monitorze, to kradzież chyba jest do 400 zł wartości, czy do 500 to jest wykroczenie, a podmienienie cenówki z 16 na 10 zł to jest oszustwo, które jest karane kryminałem. No więc można sobie bubu zrobić w ten sposób. Znaczy ja nie zakładam, nie podchodzę tak do swoich klientów, że oni mnie próbują oszukać. Po prostu tak do tego nie podchodzę, no. Czy podchodząc, że wszyscy próbują was oszukać, no to nie wiem, zainstalujmy wszędzie kamery, oklejajmy każdą część w ekspresie swoimi naklejkami, no bo to... Ale to chyba nie o to chodzi, no trochę trzeba mieć zaufania do ludzi, znaczy, jak to zawsze mówię, ufać, ale sprawdzać. Tak, Eletka jak mi robi cold brew, to bardzo wolno parzy, ta kawa po prostu kapie z wylewki. No tak, Mariusz, tylko jak sobie wpiszesz... Ja się mogę mylić, bo ja to zawsze wam powtarzam, ja nie jestem specjalistą od kawy, ale mnie się wydaje, że takie prawdziwe cold brew to się chyba 24 godziny moczy tą kawę.
Nie chcę się wymądrzać, bo mogę gadać głupoty, ale tak mi się wydaje, że gdzieś tak czytałem. Michał Kalinowski. Polecasz jakiś ekspres do około 3000? A chociażby DeLonghi. Kurna, weź sobie człowieku lepszy śrubokręt. Chociażby DeLonga. DeLongina. Można ankietę ekspres plujka alternatywa. Była już chyba taka ankieta. Dasz. Przynajmniej Artur, przynajmniej 24 godziny. No właśnie, więc wiecie, no to jest pewnie jakaś namiastka tego cold brew robiona w ekspresie, tylko że to jest takie cold brew, nie cold brew, no. O, jak ja nie lubię tego robić. Rozbierać hobbysta. Największą formą zaufania jest kontrola. Ta jest. Kurna, jakoś ciepło mi się tu zrobiło. Łyczek. Form B. Tak samo zwykłe espresso robi się szybciej niż przelewową, ale pod wyższym ciśnieniem. No, espresso książkowe to jest tam około 25 sekund. 35-40 ml. Neitsuj. O, jest ten, co zepsuł ekspres u Spoxa. Spox to sobie grabi. Ja mu powiedziałem, że jak tam do niego przyjadę, to mu się nawet na tych jego lutownicach będzie Calclin wyświetlał. Niech ja się tam wybiorę. Jeden, dwa. Jaki smar poleciłbyś większy do smarowania po generalnym czyszczeniu bloku zaparzającego do Philipsa Eco? Słuchaj, wazelina. To nie ma tutaj, co wiecie, popadać w perwersję. To ma być smar. Dopuszczony, zwłaszcza do tych o-ringów, które mają kontakt z kawą, to musi być tak jak na przykład ja smaruję zaparzacze tym silikon sprayem CX80. On ma certyfikat NSF do sporadycznego kontaktu z żywnością, a ten główny o-ring, który ma tam teoretycznie jakiś kontakt z kawą, smaruje wazeliną. No, wazelina jest generalnie dopuszczona do skóry. Ona jest chyba neutralna. No i te smary, jakieś tam chirurgiczne są opisywane. To jest... No to trochę podjeżdża paranoją, słuchajcie. Tym bardziej, że też się nie chce mądrzyć. Ma być poślizg. To o to się rozchodzi. Ewelina CX80, mam taki żel. Ale do czego ten żel, Ewelina? Michał Kalinowski. DeLonghi Primadonna Class, czy lepszy DeLonghi Ecam 370, a może jednak Melita Cafeo Barista? To są trudne pytania, Michał. No to nie ma tak... Każdy ekspres jest dobry, jak jest na gwarancji. No są ekspresy, które się psują często. Philips Latte Go, ale tu z kolei, jeśli ktoś, to już niejednokrotnie wałkowaliśmy ten temat. Jeżeli ktoś nie boi się kręcenia śrubkami, to Latte Go będzie dla niego genialny, bo on jest prosty w naprawie. Łatwo się to wszystko wymienia. Czekajcie, ja tutaj muszę zastosować jedną rzecz. O. Bo ja tu zaraz narozrabiam, słuchajcie, ja sobie tą elektronikę włożę tutaj w folię, żebym ja jej w czymś nie umoczył. Tym bardziej chodzi o elementy, które się przesuwają. Na uszczelki oryginałem smaruję. No to CX80 Silicon Spray. W zupełności wystarczy. Nie paćka się tym smarem wszystkiego, więc siłą rzeczy te piłki kawy się mniej do tego kleją. No a swoją robotę robi. Uwaga! Przewalam ekspres na bok, bo on tu ma jeszcze 3 śrubki. Proszę uprzejmie. 1, 2. 2. Ciężko wymówić. 2. Ej, no znowu mucha lata, no how dare you. Złapałem. Cholero, ty. I co, i to wszystko? No chyba to wszystko. I zaraz zobaczymy, jak wygląda ten pipek.
Czekajcie, bo nam chodzi o tą część. To sobie stąd zabiorę, bo tu się robi rzeźnia. O, tak możecie zobaczyć, jak wygląda każdy Express DeLonghi, jakbyśmy go tak na pół. Ale zobaczcie, jest tu w miarę czysto, nie ma tragedii. No wiadomo, trochę syfku jest, tu się wyczyści wszystko. Tak wygląda przecięty, ale śrub, masakra. No. Tu sobie jeździ zaparzacz, o, możemy go nawet wpiąć. Najeżdża na infuzor. Tu się mieli kawa. No to wiecie, no prosta konstrukcja. Jest infuzor, Mariusz, dokładnie. Ale to nas mniej obchodzi, bo tutaj tu jest wszystko ok, słuchajcie, dobra. To idzie na podłogę. Teraz dla tych, co to tak lubią patrzeć, jak ja to robię. Jak to wypisaliście? Z namaszczeniem masuję stół. Tak to było? Tak to było? Żartownisie. No i co? I że niby ten element jest podejrzany, ale tak, tu żadna sprężyna nie odpadła. No zobaczcie, no to jest wszystko ok. A jest łamany. Patrzcie. Spróbuję wam to pokazać. O. Jest tutaj poszarpany. Ostrości jeszcze trochę. O. Na poprawę widoczności na kanale. Oglądam twój kanał z polecenia wielkiego elektronika, Jarek Mateńko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzicie? Ma tu połamane. On powinien tutaj być zabudowany. No nie mam, żeby wam nowy pokazać. Ale jest tu urżnięte to. Z pieszczotliwą dokładnością. No to jest winowajca, no coś tu pękło. No i co? I problem, słuchajcie, polega na tym, że ja nie mam tej części. Będzie w środę. I co robimy? Kończymy live? What to do? Moi drodzy widzowie. Ale powiem wam szczerze, sprawnie mi poszło rozebranie tego. Jestem w szoku. Dzyndzel pęknięty, dokładnie. Jutro zadzwonię do klientki i powiem: dzień dobry, pani Zosiu, Małgosiu, Kasiu. Dzyndzel jest pęknięty. Bartek, rzeźbę robimy. No rzeźbę robimy, no cały czas robimy rzeźbę. Tu na tym kanale tylko jest rzeźba, słuchaj. Tu nie ma innych treści. Jeno rzeźba. No nie mam tego elementu. Chyba. Nie kupowałem tego na zapas, bo to się tak rzadko zdarza. O, właśnie, miałem jedną rzecz zrobić. Jak was mam na linii, miałem tutaj przesunąć te donaty, bo jak ich nie ma, to ich nie widzę. Ranking dnia. To trochę niżej. O. I tu się ma pojawiać to. O. Tak to miało być. Dobrze, że sobie przypomniałem. O. Toż tyle tipów, żeście mi nadawali? Wariaty. Wariaty. Ten tag jest pęknięty, wie pani. Nie no, bardziej mi się podoba, że dzyndzel jest pęknięty. Dzyndzel to jest... No Wik, ma to sens. Dzyndzel pęknięty, więc bulbulator nie dociąga i nie kawi. Ta jest! Tak myślę, co by tu popsuć z wami. To już koniec? No właśnie. Tego bym się nie spodziewał. Samoczynny... O! SPD. Samoczynne pęknięcie dzyndzla. Dobra, dajcie mi chwilę. Zróbmy 2 minuty przerwy. Idę, spojrzę na regał, przyniosę coś fajnego, żebyśmy jeszcze tutaj z godzinkę co najmniej podłubali.
Chwila przerwy, posłuchajcie muzyczki i zaraz wracam. Get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling. Stop. A tego się nie spodziewaliście. Tego się nie spodziewaliście. Oła, moje plecy. Kur... Miuza z dobrym wejściem. Tego się nie spodziewaliście, prawda? Że tu Jura zawędruje dzisiaj. Nie mogę odwrócić kamery o 180 stopni, bo tam ciemno i bałagan. Fajna maszyna. Błąd 8. Muza też fajna. Też fajna. Jura A7. Karol. Dobry wieczór, Bartku. Jam jest nowy na kanale. Małżonka mówi, żem się uzależnił od twojego kanału. Co wejdzie do pokoju, to oglądam gościa, co ekspresy rozkręca. Pozdrawiam. Kofidoktoroza to się nazywa. Nieuleczalna choroba. W weekend udało mi się nabyć drogą kupna laczka, co najbardziej mnie zdziwiło, że on jest w Rumunii produkowany. Tak, Daniel, w Rumunii. DeLonghi też jest w Rumunii produkowane. Macie tą Jurę, boście tak mówili, że Jury nie ma na kanale. Już się boję. Pokażę wam, jak uruchomić Jurę z błędem 8 na szybko, bo cała naprawa tego ekspresu to trochę będzie trwała. Odpalmy. No, ekranu nie zobaczycie, bo nie mam wam jak pokazać. Spróbuję tym zjechać jak najniżej, nie demolując tutaj serwisu. On teraz zadziała, ale pewnie słyszycie, jak on ciężko chodzi. Buczy. No i teraz wyjmę wodę i wam pokażę. Jak wyjmę wodę, o, będzie widać. Woda z daleka. Zgas? No musicie mi uwierzyć na słowo. Błąd 8. Pomęczył się chłopak i wywalił błąd 8. Do góry. Krzysztof, ja dzięki kanałowi planuję zakupić Melitta Solo. Do czarnej kawy nie ma lepszego ekspresu. Błąd 8. W Jurach Enach 8, tych świeżych. W tych A7 ostatnio coraz więcej tego problemu. Nie wiem, z czego to wynika, ale wiem, że muszę tu zrobić porządku trochę.
To śmieć, poczekajcie, tylko sobie tu poukładam, bo ja w końcu tu zginę. To jest do DeLonga, to jest śmieć, to jest śrubokręt, to są kombinerki. Co myślicie w ogóle o marce Jura? Powiedzcie. Tylko o tej obecnej, nie mówię o tych Jurach sprzed 15 lat, tylko o tych Jurach, które teraz są. Co sądzicie? Grzegorz, Coffee Doctor, do ekspresu Jura używasz oryginalnych smarów Jury, bo jest osoba, która używa oryginalnych smarów, które są drogie. Ja nie używam oryginalnych rzeczy do niczego. Mam sprawdzone swoje i tyle. Znaczy Artur pisze, że marzyła mu się Jura, ale chyba zmieni zdanie. To są dobre ekspresy, tylko ja na przykład zauważyłem wzmożoną awaryjność. Wiecie, u mnie te Jury pojawiały się bardzo rzadko, ekspresy Jura. Natomiast od jakiegoś czasu pojawiają się częściej. W tej chwili stoi chyba z 7 w kolejce. No, co mogę powiedzieć? Coś jest na rzeczy. Kanciata. No kanciata, no. O gustach się nie dyskutuje. Matko, ktoś mi tu znowu w oczy świeci autem. Mam nadzieję, że to nie moje auto odjeżdża. By było. Nie, to jakiś Volvi. Ktoś mnie tu śledzi. Ktoś mnie tu śledzi. Jura, okres w dziejach ziemi. W dziejach ziemi. Jura, krakowsko-częstochowska. No tak. To wyjąłem, to wyjąłem. To wyjąłem. Teraz trzeba ten znaczek przekręcić. To jest zmora. To jest zmora. Bo pod tym znaczkiem, słuchajcie, tu jest śrubencja. A to jest w ogóle ta, co z przodu się też ją rozbiera. Nie. Czekajcie. Nie mówcie, że ktoś do mnie przyjechał, bo... Nie. To nie do mnie. To nie do mnie. Ten znaczek, żeby odkręcić i go nie uszkodzić, to nie jest taka prosta sprawa. O! Chyba się ruszył. O! Rotor FPV. Polecam Philips 3200, dlatego za 2000 takich chcę kupić rodzicom, biorę gwarancję 4 lata w razie. Tak? Dopłata jest 300 zł, bo ja się zawsze zastanawiałem, jakie są te dopłaty. Bo ja to tego nie śledzę, wiecie, ja się na cenach ekspresów jakoś tam specjalnie nie skupiam. No wyjdź. O. Tu jest schowana śrubka. Ile razy ja to przeorane widziałem, to... Ocet. Bartek, czy do 5000 polecasz Jurę, czy coś innego? Ja bym nie dał 5000 w ogóle za ekspres, jeśli pytasz mnie o moje prywatne zdanie, Ocet. Grzegorz, czy wniosek, że nowe Jury są awaryjne, pewnie oszczędności stosowane przez producenta. Jest jakiś problem z tymi Jurami, z tym mniejszym zaparzaczem? Bo te większe Jury, te już takie droższe, mają ten zaparzacz większy. A one do mnie nie trafiają, tylko ja to zawsze powtarzam. Pamiętajcie, że jak ktoś już kupuje Jurę za grube pieniądze, to on z reguły nie trafia do niezależnych serwisów, tylko raczej trafia do Jury ten ekspres. Do autoryzowanych serwisów, do Jura Health Care Center, jakoś tak się to nazywa. I to powtarzam wielokrotnie. Jajeczko. Ostrością. To jest klucz do Jury. Dużo osób próbuje to kręcić kombinerkami i objeżdża te wkręty. Do takiego odkręcania dobra by była piłeczka gumowa. Dobry pomysł, Jarek. Albo kauczukowa taka, żeby się przykleiła do tego, nie? Mówisz pewnie o tym znaczku. Łapki w górę! Alicja, co ja bym bez ciebie zrobił, Alicja? Takiego moderatora to skarb mieć. I teraz, żeby rozebrać ten ekspres, to trzeba tutaj ten element podnieść do góry. O! Cyk pyk. Teraz, jeśli jest tu jeszcze moja mama, mamo, wreszcie przyda się drewienko. Nadszedł ten moment.
To jest drewienko, które dostałem od mamy swojej. Jarek, dobry pomysł, muszę to sprawdzić. Mówimy o tej piłeczce do odkręcenia tego. Tu mniej więcej, ja się tak nauczyłem, mniej więcej na wysokości tego przeorania tutaj, tej wentylacji, podważam sobie jakimś elementem plastykowym. O, bo tą obudowę trzeba wyciągnąć do tyłu. I teraz będzie rzeźnik. Możecie się ze mnie śmiać. Tak się nauczyłem to robić. Spróbujmy. Młotecek. Żeby nie pokaleczyć, stąd jest drewienko. Teraz wyjdę na rzeźnika, ale co zrobić? Rzeźnik rzeźnikiem będzie zawsze. Alicja, bo się zawstydzę. No nie, no przestań. O. Kurde, nie wchodzi. O. Tak troszeczkę tu sobie podważamy. Tu jest odkręcone, mam nadzieję, tak. Schodzi! Schodzi czy nie schodzi? Schodzi. Ja wiem, że to głośno brzmi, ale ja tu nie uprawiam żadnej wielkiej rzeźni. Widzicie, odłazi ładnie. O. To tylko młotek upadł. Jaki fajny młoteczek, prawda? Taki stuningowany. Jeszcze tu trochę podważmy. No i takie stuku puku, ja się tak nauczyłem. Czy to mądre? Pewnie ktoś skrytykuje. No ale działa. Pamiętajcie, ja jestem samouk. No tu trochę pleśniaweczki. Za lampę, o. Nie połamane, nie popsute, nie poobijane. Drewienko jest miękkie, drewienko nie pochaleczy. No i mamy zaparzando. Krzysztof Burak. To się nazywa delikatna metoda. No pamiętajcie, że wy ten dźwięk słyszycie w mikrofonie dużo głośniej, tak? To nie, ja nie napieprzam w to nie wiadomo jak. To stukam sobie delikatnie. Ekspres ma lat 5. 2018 rok na przepływomierzu. Czy to dużo, czy to mało? Młotkiem naprawia ekspres. Arkadiusz. Co ty pierwszy raz na tym kanale? Ja do Jury zawsze sobie biorę, słuchajcie, nowe bity. Bo co? Bo tu są... Bo to Jura, no. Taki respekt do niej czuję. I wykręcamy, słuchajcie. Bandit, czy 3000 kaw dla ESAM 4500 to dużo? 3000 kaw to jest w ogóle niedużo, nie tylko dla ESAM 3500. 4500. Jarek, Mateńko, bez młota to nie robota. No. Słuchajcie, byłem krytykowany za coś, że robiłem coś w Jurze szpikulcem stalowym. No. Ja nigdy nie twierdzę, że moje metody są najlepsze. Przyjdź, odpal kamerę, gadaj do kamery, naprawiaj, nie mając dostępu do schematów, bo to musicie pamiętać, że ja jako niezależny serwis nie mam żadnych schematów do Jury. Żadnych. To wszystko musiałem nauczyć się sam. Metodą prób i błędów. Grunt, że nic nie jest połamane, nic się nie zepsuło, nic się nie urwało. A to chyba o to chodzi, nie? A ekspres będzie działał. Po mojej naprawie i nie wraca. Najtor, witam. Z jakiego mikrofonu korzystasz? Radium... Poczekaj. Z takiego. Jeszcze jakby nie było do góry nogami. Dokładnie to jest ten model. Radium 400. Sprawdza się rewelacja, powiem szczerze. Na moje potrzeby. Grzegorz, każde narzędzie jest dobre, jak się sprawdzi, da się naprawić. I ja nie do tego nawiązuję, bo
pewnie to można lepiej wyciągnąć, ładniej, zgrabniej. No ale naprawiam te jury nieczęsto, ale naprawiam. Nie wracają na reklamację, nie są zniszczone, bo tu zaraz się jakiś larum podnosi. Co on tu tym młotkiem, rzeźnik jeden? How dare you? No nie no. Każdy robi tak jak umie, no. No i tu jest odpowiedź. Tu akurat może nie ma aż takiej strasznej tragedii. Bezobsługowych zaparzaczy. Spójrzcie. Tu i tak jest nieźle, słuchajcie. Ale no nie macie do tego dostępu, nie? Nie ma do tego dostępu przez użytkownika. Ja ten zaparzacz opłuczę, włożę, skręcę i pokażę wam, jak sobie to można samemu naprawić, nie bawiąc się w rozbieranie tego zaparzacza. Nie będę dzisiaj tego zaparzacza rozkręcał, bo no to jest trochę roboty. Ale zobaczcie. Ja o tym właśnie mówię. O, tu. Tu nie macie dostępu. Tu jest, mówię, tu jest wyjątkowo nieźle w tym ekspresie. Wyjątkowo jest tu dobrze, ale i tak jest syf. 5-latek. Ktoś dba, widać, że ktoś dba. Tu macie dół zaparzacza. Kurna, ile razy jeszcze walnę tą kamerą? No spójrzcie, jak to wygląda. No przybliżę wam tak, żebyście mieli na pełnym ekranie. Oprę, wyostrzę. To są ślady od tabletki czyszczącej prawdopodobnie. No i to wam mówię, to wygląda nieźle. Tutaj jest całkiem nieźle. No więc bezobsługowość tych zaparzaczy jest taka, że no tak jak się mówi, co 3 lata, po pierwszych 3 latach do serwisu na przegląd, serwis wam to wyczyści, serwis wam to wymyje, rozbierze, powymienia uszczelki. No i będzie działać, no. A w tej jurze nie ma dzyndzelka blokującego obudowę? Dzyndzelka blokującego obudowę? W jakim sensie? Alien. Dobry młotek nigdy nie jest zły. Grunt to używać narzędzia z głową. Dokładnie. Sorry, ale ta jura to gówniana w środku w porównaniu do DeLonghi. No Bandit nie do końca, bo cały numer jury polega na tym, że tutaj na kawie, o zaraz wam to... Adam Jutro, witam i na nowe studio. Dziękuję, Adam Jutro. Adam Jutro. Skąd nick Adam Jutro? Co on oznacza? Patrzcie, to się odbywa tak. Przybliżę. Cały myk tutaj tej kawy, poza młynkiem, który szybko mieli, dobrze mieli. Poza tym, że ten zaparzacz chyba jest, nie wiem, czy on jest 16 czy 14 gramowy, zabijcie mnie, nie wiem. Tu się namiela kawa i potem na tej kawie zaparzacz zaciska się tak jak słoik, nie? Zakręca się na tej kawie. Ten ścisk jest mega mocny. No i stąd ta kawa jest dobra. No dobra, sprzątamy, słuchajcie. Bandit. Jednak wyciągany zaparzacz to majątek. No ja też jestem zwolennikiem wyciąganych zaparzaczy. No ale to, wiecie, ekspresy Jura mają jakąś tam renomę dobrych ekspresów. Słuchajcie, żeby nie było, ja nie twierdzę, że one są złe. To są jedne z lepszych ekspresów. No ale sami widzicie, no słuchajcie, rozebrałem ten ekspres, wziąłem go z półki. On jest tam chyba, no kolejny w kolejce. No i widzicie, jak on wygląda. Tutaj cała prawda, tylko tutaj. Trochę awasu. Jeszcze przemasuję. Zaparzacz od Saeco pasują do Philipsa Latte Go dowolnego, bo wizualnie mam wrażenie, to są takie same zaparzacze. Widziałem niby nowy za 280 zł. Trzeba się przyjrzeć, ale powinny pasować. Bo to w tej technice się nic nie zmieniło. Słuchajcie, idę opłukać ten zaparzacz. Nie będę nic wyłączał, poczekajcie minutkę dosłownie. On oczywiście jest do rozebrania, do wyczyszczenia, do wymiany uszczelki, tam w środku, na tłoku. Ale chcę wam pokazać tak na szybko, na czym polega różnica. Tak naprawdę to mógłbym go już teraz włożyć i on będzie działał, bo jest mokry, woda go nasmarowała. No ale opłukałem go z podstawowych tych
farfocli kawowych. Między haczykami są chyba bolce na panelu w drugą stronę. Ja nie wiem, Artur, o czym piszesz. Ale ja się nie skupiam, tak słuchajcie. Musicie pamiętać, że ja się skupiam na 15 rzeczach, plus ostrość, plus mówienie do was. To wszystko będzie do czyszczenia. Jeden psik, drugi psik. Tego smaru nie wolno tu dawać dużo. Przekręcamy. Przepraszam, ponownie pytanie z góry. Co zatem polecasz za ekspres? Mamy Nivonę z przebiegiem 13 000 napoi. Wolelibyśmy spróbować kawy z innego ekspresu, ale to macie bardzo dobry ekspres, słuchaj. To... Ile lat ma ten ekspres ocet? Tu jest jakiś chyba większy problem. Mam takie wrażenie. Ale skręćmy go do oporu, niech on sobie tu dojedzie, dobra. I lecimy w drugą stronę. Tu się coś blokuje. Nie? Tu jest jakiś większy problem. Tylko czy teraz mi się tu właśnie, czy mi się tu wypchnijmy tą śrubkę na bok. W porządku trochę. O czym wy tam piszecie, bo ja zgubiłem wątek. Ewidentnie coś się blokuje. No ewidentnie. Ewidentnie. Do góry idzie bez problemu. A teraz lecimy w dół. Zdejmijmy sobie tą zgarniak. Dobra. W tom idzie ok. A w tom już nie idzie ok. No, ciekawe. Sebastian, co sądzisz o wodzie z odwróconej osmozy do ekspresu? Ja się nie znam aż tak na filtracji, nie powiem ci co sądzę, nic nie sądzę tak naprawdę. No dobra. To spróbujmy go rozebrać. Ale co tu ciekawe, dobra. Kręcimy gościa. W takim razie. Ostatnio miałem, słuchajcie, przypadek, że zaparzacz się zmielił w takim ekspresie, tylko w E na 8. Dobra, mamy jedną. Mamy drugą. 158 osób na live'ie. Wow! Nawet nie zwróciłem uwagi. Kręcim go. Dotąd do... O! Przeskoczył. Przeskoczył, słuchajcie. Widzicie? Pojechał do dołu. Tu się gdzieś blokuje. Siema Piotr. Siema, siema. O, dawno cię nie widziałem. Dawnośmy nie gadali. Właśnie tak patrzę, tu piszesz też, czy kawałek tabletki utknął. No właśnie patrzę, czy coś nie wypadło, bo się odblokował, ale tu nic nie widzę. Nie chcę go teraz rozbierać, wiecie, na części pierwsze. Tu mamy już 15 po 7, a ja chciałem dzisiaj tego live'a zrobić krótszego, bo muszę jeszcze przygotować dla was dane na live'a urodzinowego i tak dalej. Dopiero wjechałem z Castoramy, no. Kręcimy, tu kurna. Coś te zaparzacze są jakoś słabo wykonane, powiem wam, to nie wygląda tak jak kiedyś Jura wyglądała.
Strzelka wygląda dobrze i tak jest oczywiście do wymiany. No i teraz się widzicie, o, mamy go w pozycji zapiętej w tej chwili. Widać. Martusiek, mieli przez 300, no to powiem swoje zdanie. Mam taki Filtri Express Cruise od 2009 roku, nigdy nie był odkamieniany, a w środku wygląda jak nówka. Wymieniłem tylko o-ringi, wszystko możliwe. No odwrócona osmoza na tym polega, żeby nie było wodzie, wróć. Kamienia w wodzie. No, na tym to polega. Dobra. Teraz jedziemy do góry. O, jakoś lekko zaczął chodzić. Tłok się cofnął. Tu jest trochę syfu. Coś tu się wydarzyło poważnego.